Kieł. Robisz to źle. Kojarzysz tę broń? Kieł? Nie tylko wydaje się być dobrą bronią, ale nią jest. Tylko dlaczego sporo graczy na casualu używa tej broni w zły sposób? W tym filmiku postaram się Wam przybliżyć ten problem, lecz zanim zacznę, przyjrzymy się kłowi z bliska. Kieł to klucz dla inżyniera, który sprawia, że o 30% szybciej budujesz konstrukcję. Mało tego, masz o 15% większą częstotliwość ataku, czyli machasz kluczem 15% szybciej. Super, nie? Co tu można zrobić źle używając takiego OP klucza? W tym celu zerknijmy na minusy. O 20% wolniej naprawiasz konstrukcję. Zadajesz 25% mniej obrażeń, nie tylko szpiegom czy innym graczom, ale także saperom, czyli musisz uderzyć w saper 3 razy, żeby go zdjąć. Co tam? To ciągle nie umuje kłowi, prawda? Więc po co używać innych kluczy, skoro mamy takiego opekła? A więc wybierasz kieł, szukasz miejsca na gniazdo i budujesz. Potem stoisz w okolicy działka i bronisz go zaciekle. No właśnie, ale czy to dobra droga? A co jak będziesz atakowany przez wroga? Szybko działka nie naprawisz przecież. Na saper szpiega potrzebujesz dodatkowego uderzenia, które potrafi zadecydować o żyć albo nie żyć działka. No i szpiega szybko nie zabierz, bo masz 25% mniej obrażeń na kle. Tak, masz tylko mili. Bo co niby chcesz zastąpić? Poskramiacza czy może ryzykowny ratunek? I po co? Tylko po to, żeby zabić szpiega? No, już teraz kieł nie brzmi tak fajnie, prawda? Czyli, że jest zły? Słaby klucz? No nie! Żeby zrozumieć istotę kła, musimy poznać 2 strategie grania inżynierem. O nich na pewno już wiesz, ale są kluczem do zrozumienia, jak grać kłem. Oczywiście strategii jest więcej, ale ja wymienię tylko te, które są potrzebne do zrozumienia kła. Strategia pierwsza. Niańka. Klasyczny NG. Stawiasz teleport, szukasz miejsca na gniazdo i niańczysz swoje konstrukcje. Twoim golem jest utrzymanie swoich konstrukcji jak najdłużej potrafisz, więc w tym celu najpewniej użyjesz zwykłego klucza lub południowej gościnności. Do tego dobierzesz ryzykowny ratunek i poskramiacza. Te bronie idealnie się nadają do utrzymania konstrukcji jak najdłużej. Twoim celem jest bronienie punktów, zakorkowanie przejścia wrogom albo zapewnienie teammateom bezpiecznego gniazda. Strategia druga. Battle NG. Odwrotność niańki. Nie obchodzi Cię bronienie punktów albo utrzymanie gniazda. Stawiasz małe działka, które mają Tobie pomóc wybić jak najwięcej killi się da. Nie obchodzi Cię, czy działko zaraz zostanie zniszczone, bo możesz bez trudu postawić nowe. Liczą się tylko zabójstwa i krew wrogów. Do tego celu użyjesz oczywiście jednorękiego bandytę, do tego jakiś pistolet i dowolna strzelba. Oczywiście poza Pomsonem. Strategia trzecia? No właśnie. I tu dochodzimy do faktycznego przeznaczenia kła. A strategia dla kła jest czymś pomiędzy niańką a Battle NG. I ta strategia potrafi zdziałać cuda. Wyobraź sobie, że stawiasz duże działka, o które nie dbasz, ale o które dbają wrogowie i priorytetyzują usunięcie go. Nie zawracają sobie głowy jakimś tam inżynierem, tylko cały magazyn kładują w działko. Ty oczywiście na tym zyskujesz i zabijasz wroga, bo tobie z kolei nie zależy na tym, czy ktoś to działko zdejmie, czy nie. Bo zaraz i tak możesz wybudować nowe. Nie zawsze wróg może to wiedzieć, w końcu nie masz mini działek, tylko te duże. Nowy zasobnik też sobie postawisz raz, dwa, ale jakbym miała Ci polecić, o co dbać bardziej, to raczej o zasobnik niż o działko. Trzymaj je gdzieś dalej w ukryciu, bo Twoim jedynym limitem może okazać się brak metalu. Ale spokojnie, wrogowie i tak priorytetyzują działka, a na zabicie i działka, i Ciebie, i jeszcze zasobnika to już im nie starczy czasu. Warto też zaznaczyć, że usunięcie zasobnika jest ogólnie trudniejsze, bo każdy gracz swojego zespołu regularnie go odwiedza. Do takiej taktyki potrzebujesz oczywiście kła, jakiejś strzelby i jakiegoś pistoletu. Zrezygnuj z przedmiotów, które mają na celu trzymanie działka przy życiu. Raczej idź w obrażenia. W końcu to ty tu zabijasz. Dlaczego więc nie warto dbać o działka, które stawiasz? Pomijając to, że migiem postawisz nowe, to nie ma to zwyczajnie sensu. Wolniejsze naprawianie, dodatkowy hit na saper i cięższe zabijanie wręcz sprawia, że i tak byłoby Ci trudno obronić działko. Pamiętaj również, że nie jesteś inżynierem niańką, a inżynierem z kłem. Nie bądź zatem zachłanny z działkami. Działko poziomu drugiego się szybciej buduje, a jego efekty są niemal identyczne do działka poziomu trzeciego. Również takie działko ma mniejszy hitbox, co też jest na plus. Ja ulepszam działko do poziomu trzeciego, kiedy mam ku temu okazję. Ale nie uznaję, że każde działko, które postawię, musi być poziomu trzeciego, inaczej jest gorsze. Moim celem nie jest zakorkowanie przejścia albo bronienie punktu kontrolnego, po prostu zabijam wrogów i jednocześnie mam czas i sens do tego, żeby utrzymywać zasobnik i teleport.
Dzięki takiej strategii moja drużyna ma poczucie stałego gniazda. Różni się to od strategii jednorękiego bandyty, bo zwykle nie wędruje na drugi koniec mapy z działkiem, a gdzieś bliżej źródła metalu, czyli właśnie zasobnika. Często nawet pozostawiam działko w dziwnych miejscach i daję mu zrobić robotę samemu. Kieł to naprawdę dobra broń. Bardzo przydatna w momencie, kiedy brakuje pipe brosów, czyli często. Albo najzwyczajniej w świecie zbyt często umierasz. Lepiej w końcu, żeby umarło działko niż ty, prawda? Łatwo też wprawić wroga w zakopotanie. W końcu działko na horyzoncie. Każdy po zniszczeniu działka próbuje raszować, albo wydaje mi się, że w pobliżu znajdą zasobnik z półżywymi wrogami, a tu niespodzianka, agresywny inżynier. A wy próbowaliście kiedyś takiej techniki? Wiem, że na competitive taka taktyka jest częstsza niż na casual. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Cześć!